Na pewno część z was stęskniła się za hej, tu Karol, witam was na kanale Unbridled Buffalo i nie oglądacie teraz teorii BTS, chociaż moglibyście. A pora na nowy film pogadankowy, bo wiem, że taki lubicie. I ostatnio wróciliśmy z Korei, spędziłyśmy tam prawie 2 miesiące, wow! Aczkolwiek będąc w Korei zauważyłyśmy, jakie tematy filmów pogadankowych was interesują i jednym z tych tematów jest między innymi rasizm w Korei Południowej. Zdarzyła się taka sytuacja, która jakby jest dobrym motywem do stworzenia tego typu filmiku, ale nie martwcie się, nie stało się nic strasznego i to nie jest jakiś wielki, ogromny problem, ponieważ nikt nie gonił nas z widłami. Więc opowiem wam, uwaga, o swojej randce z Koreańczykiem. I od razu was też uprzedzam, że w tym filmie będzie troszeczkę zmian, zarówno jeżeli chodzi o światło, jak i o mój wygląd, a wszystko z powodu problemów technicznych, więc musiałam trochę materiału dograć. Mam nadzieję, że mi wybaczycie i nie będziecie teraz mocno zdziwieni, co się teraz wydarzy, więc czas na pierwszą zmianę. Takie rzeczy nie zdarzają się często, bo w sumie to nigdy nie opowiadałyśmy o takich rzeczach, o takich sprawach, o takich momentach z życia i mam wrażenie, że content tego kanału jest coraz bardziej obszerny, czyli poszerzamy swoje horyzonty, ale mam nadzieję, że ten filmik wam się spodoba, więc od razu dajcie łapki w górę, jeżeli podoba wam się taka myśl takich filmików pogadankowych, oczywiście zasubskrybujcie, dajcie łapki w górę, to już powiedziałam, ale możecie dać jeszcze jedną łapkę w górę, zasubskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, ponieważ mamy mnóstwo i jeszcze więcej materiałów z Korei Południowej, które nagrałyśmy. Będzie dużo vlogów, będą unboxingi, będzie rozdanie, więc śledźcie wszystko na bieżąco. A teraz przejdźmy do tematu głównego tego filmiku. Nie będzie to zbyt długa historia, ale po opowiedzeniu wam o tej randce, która naprawdę jakby bardzo zniszczyła mi humor pod koniec, bo randka sama w sobie była naprawdę dobra. Aczkolwiek to, co się wydarzyło podczas tej randki, jakby zepsuło wszystko, co w ogóle się wydarzyło tego dnia. Ale pewnego pięknego wrześniowego wieczoru zostałam zaproszona na randkę, oczywiście przyjęłam zaproszenie i udałam się na Hongdae. Jako że jest to dzielnica, w której bywałyśmy najczęściej, koło której w sumie mieszkałyśmy, jest to taka dzielnica typowo młodzieżowa, studencka, tam jest najwięcej młodych i wszystkie kawiarnie, sklepy, restauracje są najdłużej otwarte, więc to jest takie miejsce, do którego chodziłyśmy praktycznie non-stop i idealne miejsce, żeby po prostu się z kimś spotkać. I jako że moja randka miała miejsce w środku nocy i tutaj się nie dziwcie i nie miejcie żadnych dziwnych myśli, ale w Korei to jest całkowicie normalne, że jeżeli ktoś do was napisze albo zadzwoni o północy albo 3:00 w nocy i spyta, czy idziecie na Hongdae, to odpowiadacie tak, idę na Hongdae i po prostu wychodzicie i idziecie, bo tam życie zaczyna się tak naprawdę od 22:00, kończy mniej więcej o 6:00 rano, czyli to jest takie miejsce, które naprawdę nam się spodobało, ale nie o tym jest ten film. Więc poszłam do Hongdae i szukaliśmy miejsca, gdzie możemy po prostu zjeść, bo ja byłam głodna i moja randka też była głodna, więc poszliśmy do różnych restauracji. Nie za bardzo mu się spodobało, ponieważ to też jest bardzo ciekawa sprawa. Mój znajomy jest bardzo wybredną osobą, więc troszeczkę zajęło nam znalezienie tej restauracji, ale w końcu znaleźliśmy taką dość sporą, całodobową, gdzie można było po prostu zjeść w typowy koreański sposób, czyli barbecue, przyrządzanie potraw samemu, trzeba było gotować, trzeba było to wszystko ogarnąć, więc liczyłam na mojego znajomego, jako że my na barbecue nie chodziłyśmy zbyt często, ale on się na tym znał, więc poszliśmy do tej oto restauracji. I wszystko było w porządku do momentu, kiedy podeszła do nas właścicielka tej restauracji i spytała, co zamawiamy. Oczywiście zdałam się znowu na mojego znajomego, on zamówił dla nas jedzenie i od razu poprosił właścicielkę ze względu na mnie, żeby to nie było zbyt ostre. On uwielbia ostre, ja nie chciałam aż tak ostrego, bo ja wiem, na co stać Koreańczyków, jeżeli chodzi o ostre jedzenie, więc są momenty, kiedy nie chcecie tego próbować, naprawdę uwierzcie mi, nie chcecie tego próbować, więc poprosił ją, żeby to nie było aż tak ostre i ona w tym momencie, znaczy oni ze sobą rozmawiali po koreańsku. Ja się nie wtrącałam w ogóle, bo widziałam, że kobieta nie mówi po angielsku w żadnym innym języku, tylko po koreańsku, więc się nie wtrącałam. I widziałam, że w momencie, kiedy ją poprosił o to, żeby nie było aż tak ostre, to spojrzała się na mnie z takim jakby, nawet nie wiem jak to określić, jakby miała pretensje w głosie do niego, że on w ogóle śmie prosić o to, żeby to nie było ostre, ze względu na to, że przyszedł z jakąś białą laską, powiem wprost, i spojrzała się na mnie, jakbym nie wiem co jej zrobiła, po prostu poczułam się strasznie dziwnie, więc odwróciłam wzrok, postanowiłam się nie wtrącać. On zamówił jedzenie, spojrzał się na mnie i powiedział mi, że ta kobieta, ta właścicielka restauracji jest bardzo niemiła. I ja już powiedziałam mu, że zauważyłam, że coś jest nie tak, spytałam o co chodzi i on jakby potwierdził, że
poprosił ją o to, żeby nie było aż tak ostre i dla niej to był jakiś taki wielki, gigantyczny problem, no ale przyjęła to zamówienie, poszła to zrobić, przyniosła nam picie i przyniosła nam też soju, czyli koreański alkohol. I tutaj moment plus 18, koreański alkohol, ale nieważne. Przyniosła nam soju i on też jakby poprosił od razu o to, żeby przyniosła tą lżejszą wersję, ponieważ musicie wiedzieć, że jest kilka wersji soju, oczywiście jest mnóstwo smaków soju, ale jest soju, które ma normalnie docelowo, że tak powiem, 17% alkoholu bodajże, ale jest też taka lżejsza wersja, która ma 14%, więc on poprosił o tą 14% i ona po raz kolejny spojrzała się na mnie, jakby to była moja wina. Nie wiem w ogóle, co było moją winą, bo jakby zamawianie 14% soju jest czymś normalnym w Korei i widziałam, że w sumie większość Koreańczyków lubi tę wersję niż tę mocniejszą, więc znowu poczułam się strasznie dziwnie i w ogóle wolałam nie patrzeć na tą panią, ale po raz kolejny powiedziała coś do mojego znajomego i ja, nie mówiąc za dobrze po koreańsku, bo moja znajomość koreańskiego to jest po prostu podstawy podstaw i w ogóle podstawy podstaw, zauważyłam, że odzywa się do niego w bardzo niemiły sposób, jakby nie używa w ogóle honoryfikatywów, czyli tych końcówek, które wskazują na to, że rozmawiasz z osobą obcą i masz do niej szacunek, czyli jakby nie było w ogóle szacunku w tym, co ona do niego mówiła i mówiła takim tonem, jakby miała do niego faktycznie pretensje, jakby uważała go za kogoś gorszego, a był dla niej, jakby nie patrzeć, obcą osobą. Wiem, że jest od niej młodszy, ale to nie o to tutaj chodzi, ponieważ nawet jeżeli osoba starsza w Korei rozmawia z osobą młodszą, to nie jest to tak, że na nią praktycznie wrzeszczy, a w tym wypadku tak było. Więc ta pani przyniosła nam soju i wróciła do reszty zamówień, zaczęła się zajmować innymi klientami i my czuliśmy się, nawet nie wiem jak to określić, bo ja za bardzo nie wiedziałam, co się dzieje, nie rozumiałam w ogóle, jak to może się dziać i dlaczego ona odzywa się do niego w ten sposób. Bo do mnie nie odzywała się wcale, albo patrzyła na mnie dosłownie jak na robaka, który śmiał wejść do jej restauracji, albo w ogóle na mnie nie patrzyła i traktowała mnie jak powietrze, więc czułam się naprawdę źle w tym momencie, a mój znajomy był coraz bardziej wściekły. W sumie się mu nie dziwię w żadnym stopniu. Dostaliśmy już swoje jedzenie, więc musieliśmy je zjeść, chociaż powiem wam, że byliśmy bliscy wyjścia stamtąd po prostu, bo jakby sposób, w jaki ona odnosiła się do niego, to już było zbyt wiele. Jeżeli właściciel restauracji, już nawet nie mówię, że kelner, kelnerka, ale to też jest dobry przykład, jeżeli idziecie, nie wiem, do Pizzy Hut i kelnerka traktuje was naprawdę źle, jakby w ogóle nie chciała was obsługiwać, jakbyście w ogóle nie mieli prawa siedzieć w tej restauracji, no to nie macie ochoty tam siedzieć, nie macie ochoty tam jeść, macie ochotę po prostu wstać i wyjść. I my też chcieliśmy wyjść, aczkolwiek twardo siedzieliśmy i uznaliśmy, że zjemy to jedzenie. Oczywiście mój znajomy był tak zbulwersowany, że uznał, że to jedzenie wcale nie było dobre i w sumie muszę mu przyznać rację, więc to nie było jakieś najlepsze jedzenie koreańskie, jakie w ogóle jadłam w życiu. Więcej tam nie wróciłam i nie zamierzam tam wracać, nawet nie ze względu na to, że pani była strasznie niemiła, ale jedzenie też nie było najlepsze. Aczkolwiek w momencie, kiedy on przygotowywał to jedzenie, kiedy je gotował, smażył i wszystko, co z nim trzeba było zrobić, to robił, to ta pani jeszcze raz do nas podeszła i jak nie wiem, nawet nie pamiętam już nawet o co chodziło, ale znowu się do niego odezwała takim pretensjonalnym, naprawdę agresywnym tonem i on już widziałam, że nie wiem, po prostu żyłka tutaj już chodziła, ale jako, że ona była naprawdę starsza, dużo starsza od niego, to postanowił się nie odzywać, przemilczał to. Później podszedł do nas jakiś pan, który też pracował w tej restauracji i on z kolei był bardzo miły, więc jakoś przeżyliśmy, zjedliśmy i wyszliśmy. I później też mieliśmy długą rozmowę o tym, że on nie rozumie, co się stało, w sensie dlaczego ona była dla niego aż tak niemiła, ale jakby ewidentnie problemem było to, że przyszedł do jej restauracji, przynajmniej tak wywnioskowaliśmy oboje, że przyszedł do jej restauracji z białą dziewczyną, która nie dość, że nie je zbyt ostrego jedzenia, więc były jakieś wymagania w stosunku do tego dania, które miała nam podać, to jeszcze w ogóle nie byłam w stanie się z nią komunikować, a ona nawet nie próbowała się ze mną komunikować, bo nawet na mnie nie patrzyła, więc jakby problem był naprawdę ogromny i to wszystko, jakby ta cała sytuacja była tak absurdalna i tak, nie wiem, nerwowa, że zniszczyło to cały wieczór i całą noc. Ja już nie miałam ochoty w ogóle nigdzie indziej iść. Uznaliśmy, że idziemy na spacer, oglądać występy, idziemy oglądać ludzi, idziemy po prostu chodzić, będziemy sobie chodzić po Hongdae, już nigdzie więcej, nigdzie nie wejdziemy. Bum, kolejna zmiana, wracam do was w takiej wersji i to jeszcze nie jest koniec historii, ponieważ w momencie, kiedy poszliśmy spacerować, uznaliśmy, że już nigdy, nigdzie więcej nie wejdziemy, bo nam się po prostu nie chce, tylko idziemy na spacer, to
zdarzyło się więcej rzeczy, które zniszczyły mi jakby ten wieczór całkowicie, a nawet tę noc, bo okazało się, że ta pani nie była jedyną osobą, która miała jakiś problem z tym, że Koreańczyk idzie z białą dziewczyną, więc poszliśmy do miejsca, które w sumie można nazwać albo parkiem, albo czymś w rodzaju skweru, ponieważ tam zawsze siedzą ludzie młodzi, rozmawiają, bawią się, jedzą, robią w sumie pikniki, więc poszliśmy tam. Aczkolwiek skręciliśmy w uliczkę, która w sumie była pusta, ale to prawdopodobnie dlatego, że była jakaś 4 albo 5 nad ranem, więc ludzie o tej godzinie raczej śpią, co jest całkiem normalne. I zaczęliśmy iść tamtędy. I z naprzeciwka szedł w naszą stronę starszy mężczyzna, czy ja wiem, mógł mieć około 50 lat, może nawet troszeczkę więcej. I w momencie, kiedy się z nami minął, to spojrzał na nas znowu, mniej więcej w taki sam sposób jak ta kobieta w restauracji. Jakby w ogóle to, co on widzi, nie powinno się dziać. I spojrzał najpierw na mnie, potem na mojego znajomego i coś do niego powiedział po koreańsku, co znowu zabrzmiało strasznie, ale to strasznie niemiło. Do tej pory nie dowiedziałam się, co to było i co on powiedział, ale jakby powiedział to do niego takim właśnie bardzo pretensjonalnym tonem, wręcz agresywnym. Mój znajomy mu odpowiedział, w kulturalny sposób spytał, o co chodzi. Tamten znowu coś powiedział w taki pretensjonalny sposób. I po prostu poszliśmy, bo jakby mój znajomy uznał, że nie chce się kłócić, szczególnie z osobą starszą, po raz kolejny powiedział mi, że nie rozumie, co się dzieje i dlaczego to się dzieje, ponieważ to jakby nie powinno się wydarzyć, ale też od razu mi powiedział, że w sumie to jest normalne i jeżeli chodzi o ludzi starszych w Korei, to oni zawsze będą dla mnie niemili, co nie do końca jest prawdą, bo ja bym uznała, że właśnie są bardzo mili i ja miałam po prostu chyba jakiegoś pecha tej nocy, że natrafiałam tylko i wyłącznie na takich ludzi, ale uprzedził mnie, że muszę uważać na Koreańczyków, ponieważ są tacy pretensjonalni, agresywni i będą właśnie traktować mnie w ten sposób. Od razu też mi powiedział, że nienawidzi Hongdae, nienawidzi chodzić na Hongdae, a ogólnie zawsze się spotykaliśmy na Hongdae, więc to jest bardzo ciekawa sprawa, aczkolwiek jak widać nienawidzi Hongdae, a jednak lubi tam chodzić, więc to jest, nie wiem co on miał w głowie, nie wnikam, aczkolwiek powiedział, że tam jest chyba najgorzej i jeżeli chciałabym iść do dzielnicy, która nie ma żadnego problemu z tym, że ktoś jest innej karnacji, to powinnam iść na Itaewon, a nam z kolei na Itaewon nie za bardzo się spodobało, i my wylałyśmy Hongdae. No ale taka sytuacja, czas mijał, spacerowaliśmy, już na szczęście nikt nas nie zaczepił, chociaż ludzie się patrzyli, ale to jest całkiem normalne, na szczęście tylko patrzyli i nikt nie zaczepiał. I pora była wrócić do domu, więc mój znajomy uznał, że zamówi dla mnie taksówkę. To już nie ma za bardzo związku z dyskryminacją i w ogóle z niczym, jeżeli chodzi o Koreę, aczkolwiek taka zabawna końcówka tej historii jest taka, że mój znajomy zamówił taksówkę i jakby zrobił błąd w wymowie albo w literówkę, nie pamiętam, czy on to wpisał po prostu na aplikacji do taksówek, czy to powiedział, chyba jednak wpisał na aplikacji do taksówek i wpisał nie to Sinchon, co trzeba, ponieważ nasze Sinchon, w którym mieszkałyśmy, było przez O, a on wpisał chyba przez EO, więc mój taksówkarz w ogóle zaczął jechać nie tam, gdzie trzeba i zamiast dotrzeć do swojego guest house'a w 5 minut taksówką z Hongdae, to dotarłam chyba godzinę później, bo trzeba było się wrócić, jak już ogarnęliśmy, że coś jest jednak nie tak. Więc tak skończyła się moja randka w Korei. Naprawdę jest niezapomniana dzięki tej pani z restauracji, dzięki temu panu, którego spotkaliśmy na ulicy. Tak to wyglądało, aczkolwiek na pewno nie zabiło to do końca naszego humoru, bo w sumie to w tym momencie się chyba z tego nawet śmiejemy, nie było aż tak źle, aczkolwiek nadal słyszę ostrzeżenia, żeby uważać na Koreańczyków, ponieważ potrafią być naprawdę niemili i dosłownie zajść za skórę. Dla odmiany Anna chyba miała tylko pozytywne wspomnienia z randek ze swoim chłopakiem w Korei, ponieważ w momencie, kiedy poszli do restauracji bodajże i ona powiedziała, że się topi, bo było tak strasznie gorąco i jej chłopak poprosił obsługę o włączenie klimatyzacji, to zrobili to od razu, więc jakby chyba mam pecha, ale nic z tym nie zrobię, więc mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Jeżeli macie jakiekolwiek inne pomysły na inne filmy tego typu, inne pogadanki, to oczywiście sekcja komentarzy jest wasza. Dajcie znać, łapki w górę, subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby być jak zawsze na bieżąco i
do zobaczenia w następnym filmiku. Aczkolwiek jak tak się zastanawiam, to chętnie bym się dowiedziała, czy wy macie jakieś takie dziwne doświadczenia z randkami międzykulturowymi, że tak ujmę, więc jeżeli coś wam się takiego wydarzyło, czy to w Europie, czy w Azji, to też mi napiszcie, bo chętnie zawsze poczytam takie sytuacje, takie historie, a wiem, że sporo osób w internecie jakby próbuje się dzielić takimi historiami, więc po raz kolejny komentarze, wasze miejsce, czekam.